jak się pisze puszczą? Dobra, słuchaj, dziadek, bo ty się widzisz, że stresowałeś. O co pytasz? Wiesz co, opowiedz mi po prostu. Jak wyglądało twoje dzieciństwo? Bo jeszcze zanim się wojna zaczęła. To co, od urodzenia? No, mieszkałeś na wsi, miałeś braci i sióstr, rodzinę. Twoi rodzice czym się zajmowali? Urodziłem się jako czwarty syn. W rodzinie biednej w zasadzie. Matka rodziła prawie co roku, co półtora roku. Najpierw był Stasiek, Janek, Florek, ja. Zosia była po mnie. Następnie był Zygmunt, ale ten Zygmunt żył tylko 2 tygodnie. Pochowany na cmentarzu w Sulmierzycach, a teraz już ten grób zlikwidowali. Był tam taki pomnik, który ojciec sam zrobił, ale to już dawne czasy. Nie ma teraz śladu już tam po tym. A na końcu urodził się właśnie Heniek. Miał 9 miesięcy, jak się wojna zaczęła. No. Dokładnie miał 9 miesięcy. Ojciec mój pracował jako dróżnik. Kiedyś było tak, że te szosy nie były asfaltowe, tylko takie robione z tłuczonego kamienia. Cały ten odcinek szosy został podzielony między takich dróżników, którzy dbali o to, bo często robiły się dziury, żeby te dziury łatać. Potem jak zimą był śnieg, trzeba było mobilizować ludzi, żeby ten śnieg odwalić. To wszystko ręcznie było. Słucham? Wszystko ręcznie robili, to nie było jakiegoś pługu śnieżnego. Nie było w ten czas nic takiego. A to była droga skąd dokąd? Z Częstochowy do Łodzi, można tak powiedzieć. Mój ojciec zarabiał, z tego co pamiętam, 70 zł miesięcznie, taką miał pensję. To było bardzo niewiele, ale on łapał inne jeszcze roboty, jak tam gdzieś trzeba było budować drogi, jakieś zakręty gdzieś tam po boku. Raz był zdolnym. Poza tym kończył szkołę za cara. Za cara był taki porządek, że z każdego domu mógł tylko do szkoły chodzić jedna osoba. I jak raz wypadło na mojego ojca. I on uczył się w tej szkole carskiej. Tam nauczyciele byli bardzo surowi, ale coś tam zostało z tego wszystkiego, także on doskonale potrafił sobie radzić z rachunkami, z obliczeniami i dlatego dostawał pracę dodatkową. I tylko w ten sposób można było wyżyć. Ojciec zawsze szukał dodatkowej roboty. Były żniwa, to taki dziedzic zatrudniał ojca, dał mu pistolet i z tym pistoletem pilnował, żeby nie kradli. Na wsi była straszna bieda i było ogromne złodziejstwo. I on w ten czas też szukał jakiejkolwiek pracy, a był po wojsku, bo on brał udział w tej wojnie polsko-bolszewickiej. Został ranny w kolano, trafił do szpitala, potem już nie wrócił na front. Ale zresztą to już potem wojna się skończyła. To tylko taki sposób przeżycia, A moja mama nie chodziła do szkoły. Ona była analfabetką, ale do kościoła zawsze szła z książeczką, otwierała w kościele książeczkę. Wydawało się, że modli się z tej książeczki. Nie wiem, nigdy nie sprawdzałem, czy ona tam coś... Ale to nie znaczy, że była głupia. Była bardzo mądrą kobietą, tylko nie miała wykształcenia. Pochodzili z rodzin rolników. Mój ojciec tak samo, ale było tak samo dużo tam braci, prawie tyle samo, co synów potem miał. I każdy szukał sobie pracy, za jeden najmłodszy został na gospodarstwie z powrotem, a wszyscy inni musieli szukać sobie roboty. Wyjeżdżali do Niemiec, zresztą jeszcze
dawniej, z czasów carskiej okupacji, było straszne bezrobocie na wsi. Wieś była przepełniona. Często, żeby zarobić pieniądze, to szukali pracy w Niemczech. Przechodzili przez granicę nielegalnie, dostawali się do Niemiec i tam pracowali. Tam pracowali w sezonie, następnie przychodzili, na zimę wracali, no i zimę przeżywali, potem na lato znów to samo było, że szli do pracy. Tak było, póki istniała ta okupacja carska. Ale to w Niemczech wtedy było lepiej wobec tego. Tam zawsze była praca, bo wykorzystywali siłę roboczą, zawsze potrzebowali więcej siły roboczej niż mogli mieć sami Niemcy. I łatwo było znaleźć pracę i tam można było zarobić pieniądze, wracać i stąd te oszczędności potem powstały, że można było kupić działkę ziemi i wybudować dom. To były oszczędności, które właśnie były wypracowane tam, były złożone w banku, o i tak. No tak, a dzieci, co robiły dzieci? Chodzili do szkoły. Do szkoły. Poza tym już Staszek, najstarszy, wyjechał za pracą, do Warszawy przyjechał. W Warszawie pracował i tu w Warszawie zarobił już pieniądze, że potrafił się ubrać za te pieniądze, bo tutaj mieliśmy stryja, dla nas to stryj, brat mojego ojca, który tu był zasiedlony już w Warszawie. Znał się na tych robotach ziemnych wszelkich i on ściągał znajomych, dawał im pracę. I w ten sposób mój brat najstarszy zaczął pracować tu w Warszawie. No jak się wojna zbliżyła, no to wrócili wszyscy z powrotem. Poza tym tak to było, że każde dziecko rodziło się w innej miejscowości, dlatego że często się przeprowadzaliśmy, nie mieliśmy własnego domu. Dopiero ostatni syn urodził się już w naszym domu. Ten czas ojciec kupił działkę. To było ćwierć morgi. Nic tam nie było jeszcze. No i jak już mieliśmy plac, no to w ten czas zaczęliśmy budować. Najpierw robiliśmy te pustaki. No trzeba było zrobić pustaki. Trzeba było kupić cement, żwir, ale żwir to było za darmo, bo ojciec tam miał dostęp do kopalni żwiru, kopalnia była blisko. I to było mieszane z cementem i wsypywane w formy. Potem takim czymś ubijano to. I to jakiś czas potem tą formę wyciągano i zostawiał pustak. To nawet dość szybko szło taka robota. Chodziłem do 5. klasy chyba w ten czas. A jak się już te pustaki zrobiło, no to się zaczęło murować. No. Trzeba było jeszcze drzewo na tę konstrukcję dachową, kupić papę na dach. I ta papa była właśnie kupiona od Żydów na kredyt, który częściowo chyba spłacony, tylko nie zdążyli spłacić. I zaczęliśmy sobie mieszkać. No i wybuchła wojna. Pierwszego września to już... Roku pamiętnego, wróg napadł na Polskę. Pamiętasz? No, ja nie. Nie pamiętam. Hitler jakoś lubił w piątek zaczynać wojny. I już w piątek ta rodzina, która tam została zawartą, bo w ogóle pochodzą, mój ojciec pochodził z Florianowa, zawartą. Matka z Rębielic, Rębielice szlachetne,
To też w tamtych okolicach. I ta rodzina już w piątek wieczorem zjechała do nas. Tam uciekali z tych terenów, bo tam, którzy zostali, to zostali zamordowani przez Niemców. A tu dalej już, za Wartą, to już oni nie mordowali. Ale nikt o tym nie wiedział, nikt nie dowierzał. Także już wieczorem w piątek wszyscy uciekaliśmy dalej przed Niemcami. To znaczy już 1 Mój września? najmłodszy brat miał w ten czas 9 miesięcy, matka trzymała go prawie przy piersi jeszcze. I z takim wszystkim zostawiliśmy cały ten swój dobytek i zaczęliśmy uciekać przed Niemcami. Dojechaliśmy do Sulmierzyc, potem do Krzywanic, tam w takich lasach i tam już Niemcy nas dopadli. To znaczy już zajechali z drugiej strony, zobaczyli grupę Polaków, kazali szybko w takim rowie się ulokować. Powstała panika, że pojechali po jakieś karabin maszyny, będą strzelać, coś takiego, ale nic takiego nie było. Mój ojciec się odezwał, bo dobrze zna niemiecki. Tam w tych Niemczech tyle pracował, że doskonale znał niemiecki. No i ten Niemiec od razu krzyknął, że odpowiadasz za wszystkich tu. Upoważnił go, ale jak oni odjechali, ojciec powiedział, że niech każdy się zabiera i idzie w swoją stronę. I myśmy wracali z powrotem już. Nie było sensu dalej uciekać i wróciliśmy do domu. Mieliśmy takiego pieska, który jeszcze do Sulmierzyc jakoś dotarł, od Sulmierzyc się wrócił i sam wrócił do domu. To było śmieszne, ale on wrócił wcześniej niż wszyscy inni i czekał na nas. No i zaczęła się okupacja. A Niemcy też tak rządzili, że wysiedlali, żeby nikt nie czuł się, że żyje w swoim mieszkaniu. Przecież nas też wysiedlili. Wysiedlili nas do innego domu. Tylko dlatego, żeby nie czuć się, że się ma jakąś własność tu. Taką prowadzili politykę. Bo zamieszkaliśmy tam, nie wiem czy kilometr od naszego mieszkania, na takiej górce po Osińskim. A ich gdzie wywieźli, to nawet nie wiem. No i jak się wojna skończyła, no to żeśmy wrócili do siebie. Nawet nie wiem, kto tam mieszkał w tym naszym domu, jak nas wysiedlono, ale dom nie był pusty. Ten dom to Ostrołęka, a wysiedlili nas, to już tam były Bogumiłowice. Ale ojciec w czasie wojny, w czasie okupacji też pracował jako dróżnik. Nie utrzymali te stanowiska. Pracował dalej. Tak jak pracował przed wojną, tak pracował w czasie okupacji. No Niemcom był potrzebny taki, no już. To znaczy wszystkich tych dróżników nie zwolnili, nie wywieźli, tylko zostawili, żeby dalej pracowali. Nawet chcieli ojca za kapusia zrobić. Ojciec mówił, że przyszli tam, zaczęli z nim gadać, że pan tu chodzi po szosie, wszystkich pan zna tego. Ale ojciec się nie zgodził i nigdzie nie było, że współpracował z Niemcami, no bo nie współpracował. Jak ktoś tam współpracował, to go zabijali. Jak przyszli Rosjanie, to codziennie kogoś zabito. Nie przestrzegałem godziny policyjnej zarządzonej przez Niemców, tylko chodziłem tam na wsi. Raz dostałem lanie, myślałem, że mnie zaszczelą. Bo tak, nieraz wracałem tak przez pola takie. A w ten czas coś mnie podkusiło i poszedłem drogą do skrzyżowania. Na skrzyżowaniu widziałem ludzi z daleka, że palą papierosy. Myślałem, że to sąsiedzi wyszli sobie na powietrze. A to byli Niemcy i jeden taki gestapowiec, który był znany na całą okolicę. Przechodziłem obok nich,
Kłoniłem się, mówię, może mnie puszczą. Ale ten, wróć. No to wracam. Wiesz, która godzina? Ja trochę się zasiedziałem, gdy byłem na wsi z kolegami, bo on dobrze umiał po polsku. No i trzasnął mnie w łeb, że myślałem, że upadnę, ale jakoś nie upadłem. I kazał uciekać. Tak sobie myślałem, szczeli, nie szczeli. Ale miałem te feniki, to zaczęły mi dzwonić w kieszeni. I znów halt i z powrotem do niego. Co tam masz? Mówię, feniki w kartę graliśmy. Zostałem, wsadził rękę do kieszeni, zobaczył, że faktycznie. No i dał mi jeszcze kopa w tyłek i kazał iść się. Bo pokazywałem, że ten dom widać było tam z tego skrzyżowania. Widzę, mówię, tam ja tam mieszkam, blisko. No i puścił mnie. To takie miałem przeżycie z tym gestapowcem. Ale mój brat najstarszy też tam nie widział sposobu na bycie. I on sam z własnej woli pojechał do Niemiec. I tam w Niemczech pracował. Tam, gdzie ja potem się dostałem, to było jakieś 11 km, byliśmy oddaleni od siebie. A pozostałych Niemcy wywieźli do takiego obozu w Żychlinie. Zabrali Janka i Florka. Ja zostałem jeszcze. Zosia była o 3 lata młodsza też jeszcze. No i dziecko. Heniek to był dziecko. Miał pod koniec wojny miał chyba 4 lata. Jak mnie zabierali, to miał chyba 4 lata. Po mnie przyszli żandarmi, to już byłem prawie, no ostatni do zabrania. Ile miałeś? 14, prawie 15 zaraz. To było w 1944 roku. Na wiosnę jakoś przyszli po mnie. Najpierw w jednym areszcie przesiedziałem całą noc i tam jeszcze byłem też bardzo młody, wystraszony. Areszt był w stajni, także i taki bunkier był w stajni zrobiony, że tam nie dochodziło żadne światło. Jak człowiek wyszedł na światło, to mógł oślepnąć, takie uderzenie było światła. Poza tym wiedziało się, ile tam ludzi zostało zamordowanych w tym areszcie i to było wszystko. I tam początkowo byłem sam, a następnie po jakimś czasie dopiero przyprowadzili jeszcze jednego, ale ten człowiek był trochę pijany. Uwalił się i spał, od razu zasnął. Na drugi dzień nas zabrano do Pajęczna i tam do aresztu. W tym areszcie znów noc całą. Potem takim powozem zaprzężony w konie zawieźli nas do Wielunia. I z Wielunia tym pociągiem do Poznania. I tam trafiliśmy do takich lagrów. Najpierw wstępnych lagrów, gdzie tam jeszcze robili różne oględziny. Jakaś Niemka siedziała i oglądała. Siusiaki oglądała. To było coś dla mnie dziwnego. Niby szukała mentów, ale zdaje się, że chodziło o to, czy jakiś Żyd się nie przedostał, czy nie dostał się jakiś obrzezany. Potem z tamtego lagru już do takiego lagru, gdzie się szło do roboty. Był to taki czas, że w tym czasie została zbombardowana fabryka Cegielski. W Poznaniu znana bardzo od dawna taka fabryka była. I tam postanowili te maszyny wymontowywać, tokarki, frezarki, tam takie maszyny i transportować do
Forty ostrołęckie, tak się to nazywało, pod Poznaniem. Takie forty zbudowane chyba jeszcze za czasów carskich. I tam wkuwaliśmy takie w betonie, bo to tam był beton, dziury, otwory, żeby te maszyny tam ustawiać. I to tak człowiek był przemęczony, że nawet jeszcze tu mam pamiątkę. Potrafiłem młotek podnieść do góry i uderzyć się zamiast w ten przecinak, taki przecinaki mieliśmy, to uderzyłem się tu. Tam było 10 kilometrów do tych fortów z Poznania. W jedną stronę szliśmy na nogach, w drugą stronę to początkowo zawozili nas, a potem z powrotem po 8 godzinach, czy nawet 10 godzinach wracaliśmy pieszo te 10 km do lagru. Tu się dostawało dopiero jedzenie, jakąś zupę. Zupa na niczym właściwie. Człowiek był tam za stale głodny. Bez przerwy człowiek był głodny. O niczym nie potrafił myśleć tylko o tym, że jest głodny. Tam w tym obozie chyba zimę odbyłem. Bo było zimno. W tym baraku mieliśmy jeden koc. Każdy dostał jeden koc tylko do przykrycia. To czasem żeśmy robili tak, żeśmy wchodzili we dwóch na jedno łóżko, żeby mieć 2 koce, żeby było ciepło. Tak się po pewnym czasie stało, że nie wiem, nawet już nie pamiętam, że dostałem przepustkę i wróciłem do domu. Na 3 dni miałem taką przepustkę, na 3 dni. Przyjechałem pociągiem na stację Dubidze, taka stacja, i stamtąd, jak wysiadłem z pociągu, to całowałem ziemię. Tam dostałem się do domu i powiedziałem od razu, że ja już nie wrócę tam, bo tam nie przeżyję tego. Ale tutaj też nie miałem szans na przeżycie, bo wiedziałem, że gestapo będzie mnie szukać. Ale zdarzyło się tak, że tam, gdzie Stasiek pracował, przyjechała dziewczyna z tego majątku, a z nią przyjechał taki już, kiedyś był Polakiem, potem przeszedł, stał się Niemcem i on zbierał takich właśnie ludzi, którym się tu palił grunt pod nogami. I ja się załapałem na to. Miał taką grupę, chyba z 12 nas chyba było w tej grupie. I on nas przewiózł do Niemiec. I tylko w taki sposób uratowałem swoje życie. Takie jakieś szczęście miałem. Mimo wszystko szczęście, że tak się to trafiło. Wszystko zawdzięczam właściwie swojemu ojcu. Ja miałem ogromny szacunek do swojego ojca. Chociaż nieraz dostałem lanie porządne od niego. Ale jak ojca witałem, to zawsze całowałem w rękę. No, a tam już przynajmniej takiego głodu nie było. No bo w Niemczech pracowało się czy przy grochu, czy przy czymś, to zawsze można było sobie wziąć, gotowało się samemu. No i można było jakoś żyć, no, jeśli chodzi o jedzenie. Ja tam trafiłem na wiosnę w 1944 roku. Ta wioska nazywała się Holzendorf. To tak na tłumaczenie to drewniana wieś. Jakby to przetłumaczyć na polski. To był ogromny majątek, jakieś tam 500 000 hektarów. Ogromny majątek. No i tam ten, co przywoził tych ludzi, to on miał zapotrzebowanie na to, że brakowało Niemcom już paliwa do traktorów, które posiadali do tego, bo to wszystko szło do armii, do wojska. A więc potrzeba było takiej siły roboczej, takich niewolników, jakim byli Polacy w tym czasie.
maszyny stały, bo nie było czym palić, no tam niektóre te traktory były, tak na Holzgas chodziło to. To było jakieś takie duże urządzenie, tam palono drzewo, takie specjalne drzewo, wytwarzano gaz i tym gazem napędzano, ale to taki prymityw wszystko. Dlatego, że brakowało mi ludzi, to tak się zdarzyło, że tam trafiłem. No. I to pierwsza praca, jaką tam wykonywaliśmy, to się były posadzone buraki. To siewnik rozsiewa. I to trzeba było, i to cały rządek, dużo tych buraków naraz, a trzeba było zrobić tak, żeby były pojedyncze. Bo nie urosłyby. Ja tam się bardzo rozchorowałem. Tam była dla mnie dość ciężka praca. Tam taki był zwyczaj, że zaczynało się na przykład od kopania ziemniaków. To taka praca wyczerpująca dosyć. I dostawało się przeważnie mężczyzna i dziewczyna. I dostawało się tam te rydliny i trzeba było wybierać te ziemniaki, a mężczyzna odnosił kosz na platformę ciągniętą końmi. I to takie, bo nie mówię o innych takich, jak gdzie tam było łatwo zbierać, jak jakieś tam marchew, groszek czy coś innego. To było łatwe. Ale ziemniaki to było dość trudne dla mnie. Nie byłem taki zbyt wysoki i to trudno mi było wysypać ten kosz. No ale jakoś tam żyłem. Jak się skończyły ziemniaki, to trzeba było brać się za buraki cukrowe. I to było jeszcze gorsze. Bo dostawało się taką działkę i trzeba było to taki wymuszony akord. Jak ktoś nie zrobił, to nie miał niedzieli wolnej, tylko musiał jeszcze iść do niedzieli. A to przeważnie robiło się w listopadzie. Te liście od buraków to prawie sięgały, można się było schować i rosa była, zimna rosa i człowiek nie miał się w co przebrać i bardzo się przeziębiłem. Także takie kobiety za mną szły i mówiły, o, on nie pożyje już długo. A ja jakoś wszystko przeżyłem. To tak w skrócie o tym. No a potem jeszcze jak już przychodziła zima, to młócono zboże, które najpierw trzeba było zwieść, pszenicę, głównie pszenicę tam uprawiano. I ja odnosiłem worki od tej maszyny młócącej. A to takie było, że bardzo szybko się ten worek napełniał, że ja wieczorem wróciłem do tej kaserni, to miałem odparzone plecy, tak to ciężko było, to ciężka taka robota. A jeszcze często orałem ziemię i to kim wołem. To było przezabawne. Kiedyś kazano mi ubrać tego woła, nie wiedziałem co, jak, co, do czego. Stałem i nic nie robiłem. Ten Niemiec przyszedł, wrzeszczał na mnie Verfluchte i inne takie rzeczy. I pokazał mi dopiero, jak to się robi. Znaczy nigdy nie miałem z tej styczności, jak ubrać takie zwierzę. A tam na wsi wcześniej to twój ojciec miał konia chyba, nie? To tam konie były, ale To inaczej wszystko. ja końmi nic nie robiłem. Jak robiłem w polu i tam orkę, to wołem. To takie zwierzę, że jak usłyszało jakoś na obiad, to stanęło w miejscu i nie chciało dalej iść. Taki dzwonek był, przerwa obiadowa.
Stasiek był w Niemczech, tak jak ja. Tam byliśmy od siebie oddaleni. Jego ta wioska nazywała się, już zapomniałem jak. Ale odległość między była coś około 10 kilometrów. Także na nogach ja tam chodziłem do niego i on do mnie przyszedł. Też raz czy 2 razy. Ja nie pisałem listów do domu z obawy, żeby gestapo nie wpadło na mój adres. Tylko Stasiek miał do mnie porozumienie i Stasiek mógł tam coś napisać. Coś o mnie, że zdrowe czy coś tam. Przeżycie było raz, bo jak tam pracowaliśmy, na Szczecin 2 razy poleciały samoloty amerykańskie i to takie grupy po 100, po 200, także w sumie 3000 bombowców przeleciało nad nami, tam na Szczecin lecieli. 2 dni tak było. Taka była sytuacja, że Niemcy to się chowali, jak widzieli samolotem, a my to wychodziliśmy i cieszyliśmy się. I raz taki... A Niemcy w ten czas już nie mieli żadnej siły w powietrzu. Samoloty ich uciekały, gdzieś tam chowały się na lotniskach, nie pokazywały się, bo nie miały żadnych szans, żeby przeżyć. Ale raz jakiś tam się zabłąkał i my się tam gapimy, nagle wyleciał ten samolot, taki teren był bardzo górzysty, takie pagórki. Z takiego pagórka wyskoczył za nim amerykański myśliwiec i strzały. Tośmy się przestraszyli. Tam obok były pokrzywy i ja w te pokrzywy wpadłem. Popatrzę. A i drugi raz gdzieś tam jeden z tych samolotów został uszkodzony. Superfortece, tak się nazywały te bombowce. I z tej superfortecy wyskoczyło coś 8 pilotów. I jeden z tych pilotów trafił do tej wioski. A jak tam zleciał na tym spadochronie, no to Niemcy z widłami tego od razu lecieli do niego. No ale go przyprowadzili tam, ale w tym czasie był jakiś na urlopie gestapowiec i zaprowadził tam, obok były takie trochę mokradła krzaki i tam go zaprowadzili, tam mu kazali kopać grób dla siebie i tam go zastrzelili. I myśmy szli na obiad, była przerwa obiadowa, to on tam właśnie kopał ten sobie, tam, to była gdzieś tam jakieś 10 metrów. Tak dokładnie go obejrzeliśmy, tego pilota. A ten samolot spadł i spalił się. Rozrzuconi zostali w szarze 15 kilometrów. Jeden miał nieszczęście, że trafił do tej wioski, gdzie ja byłem. I potem go tam zakopali, ale Niemcy, ci władze niemieckie miały jakiś tam szacunek do Czerwonego Krzyża i od tego Czerwonego Krzyża zależało, że go tam wydostali z powrotem i zakopali go na cmentarzu. Zrobili. I myśmy tam potem chodzili na ten cmentarz, zanosiliśmy kwiaty na ten grób, a Niemcy przychodzili i rozwalali wszystko na tym grobie. Tam wioski nie bombardowano, bo wiosek oni nie bombardowali. Oni niszczyli miasta, przemysł niemiecki, lotniska. Różne takie zdarzenia. Na przykład zapamiętałem Niemca, z którym pracowałem razem. Buraki cukrowe przywozili takimi platformami, końmi na stację kolejową i tam z tej platformy ładowaliśmy te buraki cukrowe na wagony. I ja pracowałem z Niemcem. Ten Niemiec już był taki kaleka, dlatego nie wzięli go do armii. Na jedną nogę bardzo utykał. No i przyszedł czas przerwy. On wyjmuje kanapki przełożone szynką, zajada, a ja opatrzę się. I on poczęstował mnie kanapką. I dlatego tak zapamiętałem tego Niemca. Popatrzył na mnie, wyjął kanapkę i sobie pojadłem. Bo tak, to był przydział taki, dostawało się tam bochania chleba na tydzień.
taka bułka. Raz sobie postanowiłem, że sobie poznaczę tak. Dzisiaj tyle zjem, tyle, żeby to rozłożyć jakoś. A ja ten chleb zjadłem za jeden dzień. Ale potem jakoś zaczęliśmy kombinować inaczej. Mieliśmy, a nawet z domu przysłali mi patelnię. I czasami tą patelnię wypożyczałem, tam były dziewczyny. Do tych dziewczyn przychodzili z lagru takiego dla niewolników. Oni mieli, paczki dostawali z Czerwonego Krzyża, dostawali masło i czasem podrzucali tym dziewczynom. Ja pożyczałem im patelnię, bo one zawsze natłuściły tą patelnię, także ja jak chciałem sobie upiec jakiś placek z ziemniaków, no to mogłem już upiec, a ja nie miałem tłuszczu żadnego. Ojej, jakie kombinacje. Był kościół ewangelicki, a przy kościele był cmentarz, a na cmentarzu były śliwki, tam chodziliśmy na te śliwki. Jedzenie było takie, że człowiek musiał sam sobie ugotować. Sam dostawało się przydział, taki deputat, co tam ziemniaki, jakieś kopce nasypywano, nie zawsze wszystkie były zdolne do tego, żeby jeść. No, ale to był problem żaden, bo jak nam czegoś brakowało, to się poszło i się kradło zwyczajnie. Bo potem już nawet kradliśmy z worka pszenicę, ziarno pszenicy. Bo potem mieliśmy taki młynek, mieliśmy tam i piekło się placki nawet. I tak się człowiek dożywiał. A tam to nie było tam ani mleka się nie dostawało, nic. Sytuacja się zmieniła, jak Rosjanie byli już blisko. 2 dni przed przyjściem Rosjan to stanęły te mleczarnie i nie odwozili mleka. Wiele ludzi się rozchorowało w ten czas, bo zaczęli pić śmietanę, zbierać śmietanę. Nigdy przedtem tego nie było i żołądki nie wytrzymały tej dobroci. Trzeba było się na nowo przyzwyczaić. Zbliżał się front, przecież myśmy postanowili nie uciekać. No, gdzie będziemy uciekać przed frontem? Wcale to nikt nie miał takiego zamiaru. A tam obok był taki głęboki rów, tam gdzie myśmy mieszkali. No i tam w tym rowie chcieliśmy przeczekać przejście frontu. I tak było, że właściwie nam się to udawało, ale nadszedł taki oddział tych gestapowców i wypędzili nas z tego rowu i wyjął pistolet. Myślałem, że nas rozstrzela, ale oni już mieli Pietra niesamowitego i nie mieli czasu się tym zająć, ani zająć się tym, bo oni nam kazali uciekać, a nie czekać. Im się spieszyło bardziej niż nam, to myśmy wrócili z powrotem. Oni sobie pobiegli dalej. No, też w ten czas tym pistoletem groził, no ale nie strzelił w ogóle. No i tam siedzieliśmy, aż zobaczyliśmy rosyjskie czołgi. Zajechały. To znaczy wyprzedzały już, tak, wracały z powrotem. No było słychać świst tych kul jeszcze, pękających granatów. I tak, jeszcze nadleciały samoloty te niemieckie. Nie wiem, co im przyszło do głowy i ostrzelali ten rów, gdzie myśmy byli. Ale to było przecież z ich strony głupie, no tam przecież nie było wojska, nie było nic cywile. Ale chcieli się pewno pozbyć tej amunicji, ale z drugiej strony naliczały już te rosyjskie i popędziło gdzieś tam wszystko z powrotem. No i potem już zapadliśmy w tego rowu i czekaliśmy.
Po jakimś czasie usłyszeliśmy jakieś brzęczenie, łańcuchy te brzęczą. Mówimy, ki diabeł się tu zbliża. A to przyjechał Rosjanin na bryczce. Bryczka, jednym koń i ten koń był zaprzężony, miał te postronki takich z łańcuchów. I te łańcuchy tak dzwoniły. No i podjechał sztowy. No, Polaki, Polaczki. No to jedyny dom mój, mówi. I takie było powitanie z tym Rosjaninem. A on się ubrał, nie miał tej furażerki normalnej, tylko taki kapelusz. Niemcy mieli takie czarne kapelusze. I on w tym czarnym kapeluszu gwiazdę sobie przyczepił tylko do tego kapelusza. Niemcy mieli czarne kapelusze, bo na pogrzeb obowiązkowo zakładali czarne kapelusze. Taki był zwyczaj. A tak się wygłupiali czasami. Rosjanie przyszli 29 kwietnia. To było parę dni przed zakończeniem w ogóle wojny. Wielu z nich było wrogo nastawionych do Polaków. Jak wkraczali Rosjanie, to myśmy wyszli, tam było takie skrzyżowanie dróg, gdzie ta wioska. I tam staliśmy i doszedł jakiś oficer umiejący mówić po polsku, Polak pewno, który został w tej Czerwonej Armii. I powiedział nam, idźcie stąd, nie pokazujcie się, tu są prawie wszyscy pijani i oni nie są przyjemnie nastawieni do was. No i tak było. Mówili, ty jobany w Bohamacie, na Germańca robota. Ale poza tym oni też byli, bo tam było taki obóz niewolników rosyjskich. I do tych niewolników tak samo byli źle ustosunkowani. Zresztą Stalin wszystkich wywiózł na Sybir po wojnie. Wrócili. Już mówiłem wcześniej, że Rosjanie byli traktowani jak śmieci kompletnie. Nie mieli żadnych takich ludzkich praw. A zupełnie inaczej byli traktowani niewolnicy Anglii, Ameryki, w ogóle z tych państw alianckich. Nawet powstańcy warszawscy, z tego powstania warszawskiego też dostali się tam do obozu i też Czerwony Krzyż nimi się opiekował i tam wszystkich dokarmiano. Raz jak zaczął się zbliżać front, Rosjanie byli coraz bliżej, to tam po drodze były likwidowane obozy jenieckie Rosjan. No Rosjan, Amerykanie to tam chyba nie byli, byli bardziej głównie w Niemczech. I ich prowadzili i nie wieźli, tylko szli na nogach. Byli bardzo wycieńczeni. Jak ktoś nie mógł iść dalej, no to go zabijano i zostawiano. Tak było, ale mówię o tym dlatego, że przyszła tam, gdzie ja byłem, w tej wiosce, doprowadzono grupę rosyjskich niewolników. Przenocowali oni w stodole i potem rano byłem świadkiem, jak ich karmiono. Karmienie polegało na tym, że w takim parniku, gdzie paruje się ziemniaki dla trzody, dla świń, tam nasypano z kopca tych ziemniaków do takich parników, uparowano i potem
wyznaczono dziesiętników tak zwanych. Z tych jeńców wyznaczono dziesiętników, którzy rozdawali, dzielili tak. Te ziemniaki tam wypadało po 3, czasem jeden popsuty. Okropna sprawa. A ja tam stałem dlatego, że były kosze zajęte. Ja czekałem, aż się opróżni taki kosz. Opróżnił się ten kosz i zobaczyłem, że tam trochę jest taki łupin tego. Wziąłem, wytrząsłem na to i nagle patrzę z przerażeniem, a tam ci niewolnicy rzucili się na to, żeby złapać cokolwiek do zjedzenia z tych łupin, które ja tam z tego kosza wyczyściłem. To mnie bardzo dotknęło osobiście. Przeżyłem to, że to tak można traktować takich głodnych zupełnie. I potem idą dalej, no, maszerują dalej. Ucieka. Nie wiem, czy zdążyli uciec, ale jeszcze co tragicznego w tym wszystkim to, że Stalin też ich nie szanował. Stalin wszystkich wysłał na Sybir. Z tej racji, że nie powinni się poddawać. Powinni zginąć, a nie poddawać się. Niewolników traktował bardzo źle. Także tu mieli... już nic więcej nie powiem na ten temat. Mieli dużo ludzi widocznie, nie szanowali tych ludzi. No i tam pierwszą noc to nas wypędzili z tej kaserni i już nocowaliśmy pod gołym niebem. Ale było ciepło, tam nikt sobie z tego nie zdawał sprawy. Tam przy kościele i przy tym kościele Niemcy byli też ci starzy, co tam zostali już przechwyceni przez Rosjan, tam się skupili. A drugą grupę stanowili Polacy. Myśmy tam byli oddaleni trochę. I jakiś Rosjanin tam mieszkał i wyprowadził jedną kobietę, która była taka jedna z młodszych. No i prawie na naszych oczach to tam było. Z nami były i dziewczyny, te dziewczyny trzęsły się też ze strachu. 6 tych soldatów zgwałciło tą kobietę. Jeden kończył, drugi się podczołgiwał i tragizmu dodawał fakt, że ona w tej grupie zostawiła córkę i ta córka cały czas muti, a ona gwałcona odzywała się jeszcze z tej ziemi, uspokajająco tą córkę. Ci, co tam, ci Niemcy starzy, pilnowali, żeby ona tam nie uciekła z tej grupy. Czasami to mogli jeszcze i to dziecko zgwałcić. Wojna się skończyła, to ja spotkałem się z takim, kumplowaliśmy się, mieliśmy konia i z tym koniem wracaliśmy. Przyjechaliśmy za Odrę i tutaj zatrzymali, tu już robili takie kołchozy Rosjanie i werbowali do pracy w tych kołchozach. Nie jechały żadne pociągi, nic i w ten czas zostaliśmy tam, ale oprócz tego to tworzyła się taka policja. Do tej policji się zgłosiliśmy, tam zostaliśmy. Początkowo ani poczty nie było, nic, także mnie już opłakali nawet. Zamówili mszę za moją duszę. Ale jak już poczta ruszyła, napisałem list, i list dotarł do nich. Już wiedzieli, że ja wracam. Jak byłem w tej zasranej policji, czy milicji, jak to się nazywało, mieliśmy dyżury takie, żeby chronić te Niemki,
jakoś by Rosjanie nie dokonywali gwałtów bez przerwy, bo one potrzebne były do roboty. No i kiedyś miałem taką służbę właśnie. Słyszę rozmowę i wydawało mi się, że to dwóch Niemców z sobą rozmawia. A to byli dwaj Żydzi, którzy rozmawiali w tym swoim języku i ja nie rozpoznałem, że to rosyjski. Tam krzyknąłem: stój, będę strzelał. No i dopadli mnie w ten czas. Wyciągnęli mi zamek z karabinu, wyrzucili, przystawili pistolet do głowy, że mnie zastrzela. Ale jakoś darowali mi, a ja już miałem dość tej służby, poszedłem do domu pod Pieszynę i spałem do rana. Oj. Była jeszcze taka historia, że jak tam byliśmy, to dziewczyny pchały się do łóżka chłopaków. Dla mnie tak samo. Bo szukały ratunku w ten sposób przed gwałtem. Kiedyś miałem takie, i ja miałem też taką dziewczynę. Kiedyś było tak, że tam światła nie było, ale okienice się zasłaniało, tam czasem się paliło jakąś świeczkę czegoś. Nagle zatrzymał się samochód z Rosjanami. W ten czas ta dziewczyna schowała się w szafie. Tam jakieś te. A ten wywalił tą okienicę i wszedł do pokoju. I pierwsze słowo: babu, u was jest? No i zaczął szukać pod łóżkiem tego. Zajrzał do szafy i nie zobaczył jej. Tak jakoś się tam skryła, on trzęsła się ze strachu. No i chciałem już mu otworzyć drzwi, żeby wyszedł normalnie. Nie, wyszedł oknem z powrotem. Pijany w drobiazgi. Aj, takie przeżycie. Wojna się skończyła, ale Rosjanie zaczęli wracać. Wiele tych formacji i tam niedaleko, tam wszędzie były lasy zresztą i tam w tym lesie mieli obóz taki. Także oni mieszkowali wszędzie za babu. I ta dziewczyna była cały czas ze mną. I nawet przyjechaliśmy razem do domu. Z tym, że ona pojechała, bo ona ze Śląska była. Ja zostałem, a ona pojechała do siebie. I takie było rozstanie, już więcej się nie spotkaliśmy. Pisała listy, ja nie odpisywałem, ja już miałem coś innego na głowie, szukałem pracy, żeby się trochę ubrać. Nędza była okropna. Przez całą zimę nic nie można było kupić. To znaczy tam w Niemczech też nic nie można było kupić, żadnego ciucha, tylko wszystko się wydzierało. Ale jak przyszli Rosjanie, tam weszliśmy do tego pałacu tych. No i tam znalazłem spodnie tego, ubrałem się w to. Bo tak, przyszedł taki soldat, popatrzył, no na co tacy obdarci tego? Tam idźcie do pałacu. A za chwilę przychodzi drugi: Polaczki złodzieje, rozstrzelać. Tam było cały czas zamieszanie jakieś. Kiedyś tam byłem w tej takiej policji. Mieliśmy jeden karabin kupiony za butelkę wina. Taki Mauser, który już był trochę uszkodzony. I z tym karabinem pełniliśmy niby służbę, żeby tam te kobiety miały spokój, te niemieckie szczególnie, ale to tam
Jak przyszli, to robili co chcieli. A ten komendant pędził bimber. I ci Rosjanie tam często przychodzili, żeby jeden się spił, tak? I ten kazał mi go odwieźć do tego lasu, gdzie oni tam stacjonowali. Mieliśmy taką bryczkę, konia. Ja sobie usiadłem, bo tam bryczka to wysoko się siedzi. Woźnica siedzi wysoko, a państwo nisko. No i jak wsiadł, to mówi, ja ci skażu, jak wygląda wojna. I zaczął mi strzelać z tej pepeszy. Naraz ten smar leciał mi na głowę, ręce mu się trzęsą. Ja siedziałem wysoko, nisko. Ale wyskoczył jakiś, tam się kręcili, jakiś NKWD-sta. Przyleciał, dał mu po pysku, zabrał pistolet, usiadł razem z nim i obu go odwiozłem do tego lasu. A tu było bez przerwy coś się działo, bez przerwy coś nowego. Ciągle podszyty strachem. W życiu nikogo nie zabiłem. Ale raz miałem na to ochotę, bo przyprowadzili mi tam z sąsiedniego takiego posterunku 2 Niemców w takiej wsi, gdzieś tam 40-letnich, gdzie ich tam przyłapano. I kazano mi ich pilnować, że oni po jakimś czasie wrócą i zabiorą ich, będą wieźć do gminy. I jeden z nich postanowił uciekać. I w ten czas wybiegłem, ja skrzyknąłem halt. No i całe szczęście, że się zatrzymał, inaczej bym go zastrzelił. Mierzyłem się już do niego. Ale jestem szczęśliwy, że go nie zastrzeliłem. W tej chwili uważam, że lepiej, że tak się stało. Tam wysikał się, niby, że to w takim celu tam wyleciał, wrócił z powrotem. No i poszedł tam. A ja byłem prawie sam, bo mój ten kolega był na anginę zachorował, zapuchnięty, nie było z niego pożytku. Ale on dobrze mówił po niemiecku. No, poszedł im potem i powiedział, że jak chcą wyjść, niech pukają. Proszą o zezwolenie. Wytłumaczył, ja nie potrafię tego zrobić, wytłumaczyć. No i po jakiejś tam godzinie, 2 przyjechali i zabrali ich do tej gminy. Bo wszyscy ci Niemcy trafiali na Sybir i potem niektórzy po 20 lat byli na Sybirze, nie z powrotem jakoś udało mi się wrócić do Niemiec. Jak przeżyli, to... No i tak potem przyszedł czas, że wysiedlali Niemców. Dobrze. Trochę tych Niemców tam zostało, głównie starych ludzi, bo młodzi to albo uciekli, albo zostali zabici. I dali tym Niemcom 20 minut na spakowanie sieni. No i myśmy też trochę pomagali w tej... Tam zabierali co mogli na wózki takie no i pomaszerowali w kierunku Odry, a tam byli znów rewidowani, tam już byli Rosjanie. Tutaj byli jeszcze ci kościuszkowcy, Polacy. A tam już byli Rosjanie i dalej im tam przeczesywali, co tam trzeba było, to zabrali. Także prawie z niczym przechodzili już na tą stronę niemiecką. No i tam powstało to NRD, Niemiecka Republika Demokratyczna. A tutaj no, wysiedlono wszystkich. Nikt z Niemców nie został. Można było sobie zająć dom, jakby się chciało i tak dalej. No ale mnie nie ciągnęło już nic do takiego, już chciałem wracać
zostały uruchomione pociągi, już pierwsze pociągi. No i skorzystałem z tego i wróciliśmy. W domu długo nie byłem, to już była jesień. Ja chyba w październiku wróciłem. Czyli ta twoja wędrówka Trochę- trwała pół roku prawie. Trochę tam byłem. Jeśli chodzi o rodziców, przeżyli wojnę, ale też byli bardzo biedni. Nie można było liczyć na to, że coś tak od tych rodziców się dostanie. Dlatego, że w czasie okupacji nic kupić nie można było. Na wsi radzono sobie w ten sposób, że hodowano lenę. Ale to cały cykl. Najpierw trzeba było zebrać, potem to moczyć w jakimś stawie, potem go trzeba suszyć, następnie te paździerze zdjąć, żeby zostały same włókna, a następnie dopiero zrobić z tego nici i to w taki chałupniczy sposób robione wszystko. Nie dość, że nic nie można było kupić, to jeszcze przyszli Rosjanie i okradli dodatkowo, zdjęli z pierzyn, bo to w ten czas na wsi to się miało pierzyny, nie. Te poszwy zdjęli i zostało takie tylko te czerwone wsypy. Trzeba było wszystko zaczynać od początku. No także, jak przyszli Rosjanie, dwóch braci poszło do armii, Janek i Florek. Janek trafił do takiej formacji, która się nazywa KBW. Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli to tak podlegało trochę pod Ministerstwo Bezpieczeństwa. A Florek trafił do normalnej armii. No i pojechałem do Warszawy. Tutaj mieliśmy tego stryja, Janka, który tu prowadził roboty. Były te roboty na lotnisku w Okęciu. Zasypywanie lei po bombach i tu pracowałem przez chyba 2 miesiące. Zarobiłem trochę pieniędzy, bo człowiek chciał się trochę ubrać. Był młody, chciał iść na jakąś zabawę też od czasu do czasu. To ciężka sprawa. Stasiek w Szczecinie został. On tam był konduktorem na tramwajach. Kiedyś taki był zwyczaj, że nie było tych automatów wszelakich, tylko był konduktor, który zbierał pieniądze za bilety, kasował. Sprawdzał, czy ktoś ma bilet, jak nie miał, to sprzedawał bilet. I on tam miał już mieszkanie po niemieckie, no bo to Szczecin, to byli tam Niemcy. Więc ja tam się wprowadziłem do niego. Potem tam dołączył jeszcze Florek, z wojska go zwolniono i też tam trafił do Szczecina. Byłem w Szczecinie chyba około 2 lat. A potem po jakimś czasie odezwało się wszystkie moje przeżycia. I zachorowałem na nerwicę serca, tak to się nazywało. Także ja wieczorem bałem się wyjść na dwór. I doradzono mi, że w Częstochowie jest jakiś specjalista. Kardiolog zdaje się. I tam wyjechałem do Częstochowy. On mnie zbadał i bardziej uleczył mnie słowami niż czymkolwiek, bo przepisał mi jakieś tam witaminę B w zaszczykach, żeby wzmocnić trochę nerwy, ale mi powiedział, że serce, mówi, masz jak dzwon, nic ci tu z tej strony nie grozi. Ty musisz zapanować nad swoją głową, bo inaczej trafisz do wariatkowa. I to mnie na tyle przekonało, że wracałem trochę powoli do siebie. Teraz ludzie wracają z frontu i mówią, że mają jakieś te... No i ja to samo przeżywałem. Że to nic nie zostaje bez echa. I potem przyszło wezwanie do wojska. I ja bardzo chciałem iść do wojska. Udawałem wielce zdrowego, bo uważałem, że to wojsko mnie wyleczy. I to się sprawdziło. Ja tam nie miałem czasu na żadne myślenie, bez przerwy mnie ganiano. Wtedy z powrotem i człowiek zapominał o wszystkim. I to mnie wyleczyło całkowicie z tego. I taki był zwyczaj jakiś, że na urlop przyjeżdżało się z bronią. Janek przyjechał z tą pepeszą, a Florek z karabinem i z ostrą amunicją. To już potem nie było tak, no z tym, że ja miałem pistolet już służbowy i byłem po szkole. Jak na urlop przyjechałem, to już byłem w stopniu podporucznika. No i
Pytałem Zosi, gdzie tu jest jakaś dziewczyna wolna, tam nam powiedziała, tam Basia w Bogujowicach. Tam było blisko, tam kilometr drogi. No i pojechałem tam i stąd się zaczęło wszystko. I takie było zapoznanie. A ona też tam byli skołowani przez tych komunistów. Basia należała do tego ZMP. Związek Młodzieży Polskiej, tak się to nazywało. Taki komunistyczny związek. Też paskudztwo. Dowód prawdziwie szczerej, gorącej miłości dla ukochanej Basi, Tadzik. No właśnie, się reklamowała. Tadek nie przyjdzie dzisiaj? Nie, on będzie, ale on ogląda telewizję teraz. Co? On teraz ogląda telewizję. Tak? Mhm. No tak, takie przydziele to przydziało. To co? Jak wyglądał wasz ślub z babcią? Nawet nie chce się mówić. No to powiedz no coś na to. Przecież to nie wszystko dla mnie się akurat nawiewa. Nawet świadków kieliszkiem nie poczęstowałem, nie mieliśmy pieniędzy, nic. My znikąd pomocy. Nie chcę już mówić o tym. A żeby wziąć ślub, to musiałem mieć zgodę ministra na ślub. A tą zgodę to tam posłali policjantów, żeby robili wywiady o rodzicach babci. Musiałem mieć zezwolenie ministra na to, żeby wziąć ślub. Nie chcę opowiadać takich historii. Jak byłem w wojsku, dowódcą był marszałek Rokossowski. Marszałek Rokossowski nagle zrobił lipny życiorys, nazwisko polskie, a był typowy Rosjanin. Także i musztra była trochę już taka rosyjska i wszystko po rosyjsku. Dopiero jak przyszedł Gomułka, to ci doradcy wszyscy wyjechali do Rosji i marszałek też sobie musiał odjechać. Najpierw trafiłem ze szkoły oficerskiej na granicę polsko-niemiecką. W ten czas był NRD. I na tej granicy, tam przez jakiś czas byłem komendantem strażnicy. Potem przyszedł nowy oficer i on został komendantem, ja byłem zastępcą. Z tej granicy zostałem odesłany do Warszawy. Bo zapotrzebowanie tu było w takim, zapomniałem jak ten wydział się nazywał, bardzo utajniony wydział. To wszystko był Urząd Bezpieczeństwa, no. Co by nie powiedzieć o tym. I stąd dostałem się do Warszawy. Przez jakiś czas mieszkałem w hotelu na Słonecznej. A babcia była na szkole takiej tej zadębowskiej. Potem trafiła pod Warszawę, do Turczynka. I tam jeździłem do Turczynka, tam zamieszkałem z nią jakiś czas. Z tego hotelu zrezygnowałem i jak wzięliśmy ślub, no to dostałem mieszkanie, tą kawalerkę tam spacerowej. I tak potem przenieśliśmy się do Warszawy. To znaczy, cały czas tu byłem zatrudniony. Ale miałem duże utrudnienia, bo ja dojeżdżałem kolejką. Dobra, na razie. To jest Góra Nosal, szczyt Góry Nosal w Zakopanem. I to były pierwsze czasy moje z żoną. Byliśmy na takiej wycieczce i tam z wycieczką zawsze idzie jakiś fotograf, który chce robić zdjęcia i zarabia w ten sposób pieniądze. Co, Basiu, kochana? Wołasz mnie? A nie, ale nie damy się. Ja patrzę teraz zupełnie inaczej na wszystko.
Bo kiedyś nienawidziło się Niemców, było za co ich nienawidzić. Teraz trochę patrzę na ludzi, jak każdy to był człowiekiem. Szczególnie jeśli chodzi o te gwałcone Niemki. Niby się ich nie żałowało, ale to zawsze człowiek. A co chciałbyś powiedzieć ludziom współczesnym, młodym, którzy nie wiedzą, co to jest wojna? Nie poznali tego. Cóż ja mogę tylko powiedzieć? Życzyć im szczęścia, żeby nie spotkało ich to, co spotkało moje pokolenie. Moje pokolenie urodziło się w takim złym czasie. Życzę wszystkim młodym ludziom, aby nigdy ich to nie spotkało. Aby nigdy nie musieli uciekać, chować się, kryć, przeżywać bombardowań, słuchać wycia pocisków. Oby byli zawsze szczęśliwi i żeby to nigdy ich nie spotkało. Tylko tyle mogę powiedzieć. Operator, reżyser, wszystko w jednej osobie.